Jest 7 rano, mniej więcej. Idę pozbierać owoce do owsianki, a przy okazji zapraszam Was na spacer po naszym ogrodzie. Tu jest ten fragment ogrodu, którym można nazwać jagodnikiem, chociaż chyba nikt specjalnie go tak nie planował. Po prostu jest południowe zbocze, gdzie posadziliśmy krzaki borówek amerykańskich, jeżyn, malin, porzeczek czerwonych. Ta porzeczka tutaj rośnie chyba już za 20 lat, więc jest duża i piękna. Bajka, czy ty zjadasz porzeczki? Proszę. Baja, trzeba to pozbierać. I jakiś, nie wiem, może zrobimy dżem albo galaretkę. Maliny, moje ukochane. To jest w ogóle najlepszy owoc na świecie. Mamy różne odmiany malin w ogrodzie. Dzięki temu one owocują od czerwca do października, właściwie do pierwszych takich poważnych jesiennych chłodów. Niżej, na zboczu południowym, tak zwanym, jest moje pole bobu. Jak widzicie, mam u siebie. Jak widzicie, ten bób jest no niemalże mojego wzrostu, a nawet mojego wzrostu. Część wsadziłam jako roślinki i w tym samym czasie drugą część posiałam prosto do gruntu. Dzięki temu mam zbiory rozłożone w czasie. Ten bób zbieram już od kilku dni i myślę, że wystarczy go jeszcze na dobre kilka zbiorów, a ten jeszcze sobie dojrzewa. Dzięki temu będziemy mieli bób dłużej. A co to jest za błotny pyszczur? Baja, gdzie ty już ryłaś? A tu jest pole pomidorowe. Początkowo miało być tylko tamto, ale ja nie znam umiaru niestety, jeśli chodzi o warzywa, w związku z tym najpierw zrobiłam swoje sadzonki, potem spanikowałam, że one nie wyrosną, więc dokupiłam i jeszcze dokupiłam u pana Staszka na targu. W związku z tym mamy 3 małe pola pomidorowe, ale jak widać wszystkie świetnie sobie radzą. Ostatnio dużo pada deszcz, więc rano staram się raczej je tak troszeczkę otrzepać z tej wody, bo jednak boję się zarazy ziemniaczanej, ale generalnie wyglądają super. A dołem posadziłam dynię i mam ideę taką, że tu sobie będą rosły pomidory, a te dynie będą się tak położyć w dół. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale rosną przepięknie. To jest ten moment, kiedy może już by pasowało skosić łąkę. Ale pszczoły ją lubią, niech rośnie. Teraz idziemy do foliaka. I to jest jeden z moich ulubionych momentów poranka. Zaraz zobaczycie dlaczego. O, i to jest ten moment, który uwielbiam, bo wchodzę tu codziennie rano i tu pachnie jak w warzywniaku pani Marysi, koło mojej babci. Na parterze, na ulicy, gdzie mieszkała moja babcia, w Krakowie był taki warzywniaczek i tam właśnie pachniało tak koprem, tymi wszystkimi świeżymi warzywami, a tutaj bardzo się nagrzewa i jak się wchodzi, to dostajesz takie uderzenie przepięknego warzywnego zapachu. Uwielbiam to. Tu jest mój 2-metrowy koperek, który na tym etapie to już chyba zostawiam do Księgi Rekordów Guinnessa. A zresztą będę musiała zrobić porządek, bo miałam to wszystko wspaniale zaplanowane. Tutaj bakłażany,
Tutaj jakieś sałaty, z tej strony cebule i ogórki, wszystko fajnie, ale pomiędzy tymi roślinami zaczęły rosnąć pomidory, których wcale tutaj nie siałam. Prawdopodobnie nasiona przetrwały w kompoście. No i tak to teraz wygląda, że mam jedną wielką dżunglę pomidorową, a ponieważ ja uwielbiam pomidory, to się ich nie pozbyłam. Też byłam ciekawa, jakie tu są odmiany. No i będę musiała je troszeczkę jakoś przerzedzić, porozsadzać, żeby one nie miały tutaj za gęsto i żeby miały przewiew. A to jest kwitnąca kapusta, chyba pak choi. W ogóle większość roślin zostawiam, żeby zakwitły, żeby wydały owoce, żeby wydały nasiona. Po pierwsze dlatego, że bardzo lubię zbierać te nasiona i potem je wykorzystywać, a poza tym no fajnie jest zobaczyć, że kapusta jak kwitnie, to wygląda tak niesamowicie. A tu, proszę, już sobie kwitną ogóreczki. I ogórków też jest dżungla. Jeżeli nie będą chorowały, to będziemy mieli bardzo dużo ogórków w tym roku. Tutaj w dodatkowych skrzynkach koło tunelu mam buraki, razem z nimi kwiatki, kalarepę, czosnek w uprawie współrzędnej z truskawkami. Tutaj widać, że on ma takie pozakręcane pędy, trzeba je będzie powyrywać niedługo i zrobić bardzo pyszne, smażone pędy czosnku. Jeżeli nigdy nie jedliście pędów czosnku, to bardzo polecam, są przepyszne. Tutaj burak liściowy, ale jak widać ma chyba za dużo słońca, bo poszedł w kwiatki. O, są jeszcze truskawy. Kwitnąca sałata i rosnące już fasolki szparagowe. O, a w ogóle ile tu jest poziomeczek. Jeśli chodzi o te wszystkie sałaty, ale też właśnie takie owoce, to staram się je sadzić w różnych miejscach. Korzystam z tego, że mam tego miejsca dużo i tak daję trochę w pełnym słońcu, trochę w cieniu, bo dzięki temu zawsze coś tam rośnie. To jest tegoroczna nowość i mój wielki stres, powiem szczerze. Dobra, może nie taki wielki, ale trochę się stresuję. Ziemniaki. Ponieważ ja przede wszystkim uwielbiam pomidory i zależy mi na uprawie pomidorów, to trochę się bałam, że te ziemniaki ściągną zarazę ziemniaczaną, ale zaraza ziemniaczana potrafi podróżować wiele kilometrów, ona frunie w powietrzu, więc bez względu na to, czy te ziemniaki by były tu, czy byłyby gdzieś tam, to jest ryzyko zarazy ziemniaczanej. A tutaj w tych skrzynkach w tym roku mam marchewki z cebulami, pietruszki z cebulami, jeszcze więcej ziemniaków, trochę koperku, który w tym roku jakoś udał się po prostu szaleńczo, sałaty, pory, które będziemy zbierali jesienią i fasolę. No, idź. Tu mam wspaniałe schodki, które wyciągnął mąż. I teraz wchodzimy do królestwa. Przy pomidorach czeka mnie dużo roboty w najbliższym czasie, ponieważ one się rozrosły niesamowicie. Już powoli się tu robi dżungla pomidorowa i będę musiała dodać jeszcze sznurki, popodwiązywać te dodatkowe pędy, bo część z tych pomidorów uprawiam na 2 pędy, może nawet na 3 pędy, bo czasem te pędy tak wystrzelają, a ja niestety mam problem z obrywaniem ich. W sensie jak ten pęd już jest taki duży, to tak mi go szkoda. No, wyglądają super. Tam już są owoce. Myślę, że już niedługo będziemy jedli pomidory. Wszystkie uprawy w moim ogrodzie i na zewnątrz, i pod osłonami są mocno wyściółkowane. Dzięki temu ja te pomidory podlewam raz na 4 dni, czasami raz na tydzień. I jak widać, mają się świetnie. No i tyle. Dziękuję za to, że przeszliście się na ten spacer po moim ogrodzie. Pomidory jedyne, czego teraz potrzebują, to przewiew, żeby im nie było za gorąco w tym słońcu.
Jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat upraw, na temat odmian albo na temat czegokolwiek innego, to serdecznie zapraszam do komentarzy. Postaram się odpowiedzieć na wszelkie pytania. Dziękuję, że tu jesteście. Subskrybujcie proszę kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.